Śnieg? Jest. Czapka z katalogu Łady? Jest. Napęd na 4 koła? Chyba jest. Znaczek Subaru na masce? Nie ma. Mamy za to znaczek SsangYonga, wyposażenie idealne jak na tą pogodę i co ciekawe, stosunkowo mocnego jak na ten segment diesla. Czy jest to recepta na udane auto? Być może. SsangYong. Marka kojarzona nadal z absolutnie ohydnymi autami i bardzo słabym wykonaniem wnętrza. Rodius straszył dzieci po nocach, a Busso był budżetowym sposobem na luksusowego SUV-a, tyle że pod marką DU. SsangYongi sprzedawane były głównie na rynki azjatyckie, gdzie odnosiły równie średni sukces co w Europie. W 2010 roku marka została przejęta przez grupę Mahindra & Mahindra, co pozwoliło na kompletną zmianę podejścia do projektowania aut. Szpecący design miał zostać zastąpiony ładnymi nadwoziami, a pierwszym krokiem w tym kierunku był właśnie model Corando. Stojący obok nas egzemplarz to najnowsza poliftowa odsłona. Widać tutaj nawiązania do Opla Mokki. Pomyślmy, kto był poprzednim właścicielem SsangYonga? Tak, zgadliście. General Motors. Niestety otwierając drzwi, skojarzenie to drastycznie się urywa. Wnętrze, mimo że bardzo przestronne, po prostu nie zachwyca ani designem, ani wykonaniem. Plastiki na drzwiach są twarde, podłokietniki, mimo wyłożenia materiałem skóropodobnym, również. Ciekawi natomiast umieszczenie miękkiego plastiku na górze deski rozdzielczej. Skoro pokryto tak dużą powierzchnię materiałem przyjemnym w dotyku, dlaczego tutaj mamy skorupę żółwia? Człowieka potem tylko łokieć boli. To, co mnie również nie przekonuje, to dość plastikowa w dotyku kierownica, mimo że według producenta jest ona skórzana. Cieszy za to prosty panel klimatyzacji, niestety jednostrefowej. Fotele natomiast są zaskakująco komfortowe na dłuższej trasie, niestety słabo wyprofilowane. No ale to crossover, więc nie uznajmy tego za wadę. Za wadę również nie można uznać bagażnika o pojemności 486 litrów. Pod podłogą znajdziemy dodatkową półeczkę oraz koło zapasowe. Ale tak jak mówiłem, na pokładzie mamy parę rzeczy, które uprzyjemnią nam tak zimny dzień jak dzisiaj. Po pierwsze, podgrzewanie kierownicy. Po drugie, podgrzewanie foteli. Po trzecie, podgrzewanie foteli drugiego rzędu. A tego nie ma żaden klasowy konkurent. Kolejnym zaskoczeniem jest silnik diesla. 2,2 litra, 178 koni mocy i 400 Nm momentu obrotowego. Spalanie w cyklu miejskim to około 8 litrów na setkę, natomiast poza miastem będzie to wynik 1,5 litra niższy. Oczywiście i tak są to wartości wyższe niż deklarowane przez producenta. Muszę przyznać, że w kwestii elastyczności auto jedzie lepiej niż by się wydawało, zwłaszcza w zakresie 80-120. Producent nie podaje konkretnego przyspieszenia od 0 do setki, jednakże nam w kontrolowanych warunkach na mokrej nawierzchni udało się osiągnąć okolice 9 sekund, co jest niezłym wynikiem. Duża zasługa tutaj napędu na 4 koła, który zdecydowanie polepsza trakcję przy starcie. Jednostka napędowa sprzężona jest z 6-biegową skrzynią manualną, która jest dość precyzyjna. A co z komfortem? Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy przy wyższych prędkościach, jest hałas w kabinie, spowodowany głównie przez duże lusterka. Pomagają one w manewrowaniu, niestety przy wyższych prędkościach autostradowych powodują też nieprzyjemny szum. Testowane auto siedzi na 18-calowych felgach z oponą o profilu 55, więc komfort jazdy jest odpowiedni. Na asfalcie przypominającym tarkę do warzyw nie można nic zarzucić zawieszeniu. Jedyny moment, kiedy zawodzi, to zakręty. Rozstaw osi 260 cm, wysokość 1,67 m, masa własna 1700 kg. Wiecie już, do czego zmierzam. Trochę tu buja, a pokonywanie niektórych zakrętów nawet z dopuszczalną prędkością powoduje przechyły nadwozia. Nie oznacza to, że powinniśmy wpadać w panikę i rzucać kotwicę z bagażnika, kiedy tylko zobaczymy na horyzoncie zakręt. Po prostu przygotujmy się na niewielki przechył, no i oczywiście zwolnijmy lekko. Wspomnę tutaj chwilę o hamulcach, albowiem przy bardzo ostrym hamowaniu z 60 km na godzinę na bardzo mokrej nawierzchni nie dało się czuć działania systemu ABS. Auto wytraciło prędkość w bardzo krótkim czasie. Skoro już hamujemy, to teraz czas na cenę, która może zniechęcić. Podstawowa wersja Corando startuje od 74 000 zł. Wtedy będzie to auto z silnikiem 2-litrowym benzynowym o mocy 150 koni mechanicznych. Testowany egzemplarz to wydatek już
113 tysięcy złotych. Tak, ma na pokładzie podgrzewany komplet foteli, podgrzewaną kierownicę, nawigację, tempomat, napęd na 4 koła, najmocniejszego diesla, ale to jest nadal 113 tysięcy złotych za SsangYonga. Jeśli kogoś nie obchodzi znaczek, lecz co auto oferuje za daną kwotę, kładąc w tym przypadku spory nacisk na silnik, to myślę, że można dać SsangYongowi szansę. Tak jak wspominaliśmy przy okazji testu Tivoli, być może ten producent będzie w stanie zbudować swoją reputację i w pełni konkurować z mniej egzotycznymi na polskim rynku markami. Corando to na pewno dobry krok na tej drodze. Jeżeli podobał Wam się test, to dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie na Facebooku i do zobaczenia w następnym odcinku. Jest bardzo intuicyjne. Co prawda wspomaganie kierownicy nie działa w taki sposób, że oddaje nam wszystko to, co dzieje się pod kołami, natomiast nie ma tutaj żadnych dramatów. Jedną z największych zalet SsangYonga Tivoli jest przestrzeń na tylnej kanapie. Mam 1,80 m wzrostu, siedzę za samym sobą i jak widać miejsca ani na nogi, ani nad głową mi kompletnie nie brakuje. Zresztą całe auto jest bardzo przestronne na tle